Cześć, z tej strony Tomek i witam Was ponownie na moim kanale. Dziś rozpoczynam budowę niestandardowego układu chłodzenia dla komputera Kuby. Prawie wszystkie połączenia będą wykonane z twardych rurek o średnicy wewnętrznej 10 mm i zewnętrznej 12 mm. Do budowy użyję rurek z PVC, potocznie nazwanego akrylem. Zanim jednak przystąpimy do konstrukcji, pokażę Wam złączki, które wykorzystam, bo po raz pierwszy używałem złączek firmy Beats Power i muszę przyznać, że jestem nimi bardzo pozytywnie zaskoczony. Są solidne, a połączenia są mocne i wytrzymałe. Aby to zobrazować, przygotowałem krótki film pokazujący, jak wykonać trwałe połączenie. Widzicie rurkę ze specjalnym znacznikiem. Zrobiłem to celowo, abyście mogli zobaczyć, jak głęboko rurka wchodzi do złączki. Do prezentacji użyję kątowej złączki od Beats Power. Zanim przystąpię do montażu rurki, muszę najpierw sfrezować jej wewnętrzną i zewnętrzną krawędź. Dzięki temu uniknę uszkodzenia uszczelki O-ring podczas wkładania rurki do złączki. Do frezowania używam specjalnego freza o rozmiarze 10-12, który idealnie pasuje do rurek, jakich używam do budowy połączeń w komputerze Kuby. Tak wygląda sfrezowana rurka, a teraz przystępujemy do montażu. Aby uzyskać szczelne połączenie, potrzebujemy złączki, nakrętki, uszczelki O-ring oraz rurki. Za pomocą czerwonego znacznika chciałem pokazać Wam, że wewnątrz złączki znajduje się dodatkowa uszczelka O-ring. Przed włożeniem rurki do złączki musimy najpierw umieścić na rurce nakrętkę i uszczelkę O-ring. Następnie wciskamy rurkę do złączki, aż dojdzie maksymalnie do jej wnętrza. Potem ściągamy uszczelkę O-ring tak, aby była tuż przy gwincie złączki i nakręcamy nakrętkę złączki, co zapewnia szczelne i stabilne połączenie. Nie wiem jak Wam, ale mnie bardzo podoba się ta złączka, jest zgrabna i kompaktowa. A jeśli ktoś lubi logo ze smokiem, to już chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Tak wygląda gotowe połączenie rurki ze złączką. Trudno jest mi to teraz pokazać na filmie, ale połączenie pomiędzy rurką a złączką jest bardzo mocne i stabilne. Rozpoczynamy przygodę z połączeniami. Postanowiłem iść za kluczem od najprostszych do najtrudniejszych połączeń. Oprócz połączenia rezerwuarów między sobą, wykonam tutaj również zawór spustowy do awaryjnego opróżnienia płynu z układu chłodzenia. Początkowo myślałem o umieszczeniu tego po drugiej stronie obudowy, w mniej widocznym miejscu, ale wygląd tych złączek przekonał mnie, aby wyeksponować wszystko od widocznej strony. Jak widzicie, mamy już pierwszą złączkę, która sugeruje przebieg połączeń. Przy porcie wejściowym do rezerwuaru użyłem kątowej złączki obrotowej. Jak możecie zaobserwować, rezerwuary są przesunięte względem siebie. Niestety na podstawie, na której stoją, nie da się umieścić dwóch rezerwuarów obok siebie. Zrobię teraz krótki przerywnik i pokażę Wam, gdzie zamontowałem dodatkowy czujnik temperatury. Moim czujnikiem temperatury będzie czujnik firmy Alphacool, który umieszczę w bocznym wlocie płynu do rezerwuaru. Jak widzicie, jest to standardowy czujnik, który mogę osadzić w porcie G1/4 cala. Taki port znajduje się w bocznym wlocie płynu do rezerwuaru. To miejsce jest niewidoczne i mam tutaj idealną przestrzeń, aby poprowadzić przewód czujnika temperatury na tył obudowy. Stamtąd podłączę go do złącza header odpowiedzialnego za monitorowanie temperatury na płycie głównej. Miałem już wcześniej doświadczenie z takim czujnikiem temperatury. Przed zakupem należy jednak pamiętać, że musimy mieć na płycie głównej specjalne dwupinowe złącze, do którego możemy taki czujnik podłączyć. Niestety nie wszystkie płyty główne są wyposażone w takie gniazdo. Powracając do tematu rezerwuarów, których nie mogę umieścić w jednej linii, choć zdaję sobie sprawę, że znani youtuberzy tak zrobili, powodem jest widoczne ułożenie przewodów po lewej stronie rezerwuaru. Dochodzą tam dwa przewody, jeden to IQ Link, a drugi USB-C. To właśnie te przewody uniemożliwiają równoległe ustawienie obu zbiorników. Mógłbym oczywiście wykonać nową podstawę lub powiększyć otwory w istniejącej, aby oddalić od siebie rezerwuary i stworzyć miejsce na przewody. Jednak nie chciałem ingerować w obudowę, która niestety nie należy do mnie. Dlatego umiejscowiłem rezerwuary dokładnie tak, jak widzicie to na nagraniu. Uważam, że taki układ ma swój niepowtarzalny charakter. Ciekaw jestem Waszej opinii. Co sądzicie o tej konfiguracji? Zazwyczaj w filmach dostępnych online można spotkać inne rozwiązania. W dalszym ciągu buduję połączenia. Mam taki system, że zazwyczaj od razu sprawdzam szczelność danego połączenia tuż po jego wykonaniu. Dzięki temu mogę natychmiast reagować na ewentualne nieszczelności, a to jest ogromna oszczędność czasu.
pokażę Wam teraz kolejne połączenia. Tym razem chłodnic, ponieważ płyn będzie przepływał z chłodnic do rezerwuarów. Porty chłodnic są umieszczone u spodu obudowy. Wcześniej moje pomiary pokazały, że będę miał wystarczającą przestrzeń między chłodnicami a podstawą, na której stoją rezerwuary. Aby wykonać połączenia, musiałem pozostawić podstawę, na której stoją rezerwuary. Ponieważ właśnie tutaj jest miejsce na 5 dysków HDD, których Kuba będzie używał do przechowywania dużych plików w systemie przechowywania danych RAID. Jak widzicie, jest tutaj bardzo mało przestrzeni na wykonanie połączeń pomiędzy dwoma złączkami przy tak krótkim odstępie pomiędzy nimi. Dlatego mogłem, a wręcz musiałem, zdjąć wentylatory znajdujące się bezpośrednio nad portami chłodnicy, aby uzyskać niezbędne miejsce do pracy. Dodatkowo, jak widać na filmie, przewód systemu IQ Link również zajmuje cenną przestrzeń i utrudnia manipulację przy złączkach. Oczywiście mógłbym nagrać materiał od razu pokazujący gotowe rozwiązania, bez żadnych problemów, jednak uważam, że takie filmy powinny ukazywać również potencjalne trudności napotykane podczas składania komputerów. W końcu Wy także możecie się z nimi zmierzyć. Na szczęście zdemontowanie wentylatorów zajmuje dosłownie moment, a dzięki temu uzyskałem niezbędne miejsce, by dobrze spasować połączenie złączek. Wentylatory mamy już zdemontowane i teraz mamy wystarczająco dużo miejsca, aby wykonać połączenie. Przy tak bliskim usytuowaniu dwóch złączek włożenie rurki jest bardzo trudne, ale można to sobie ułatwić stosując złączki obrotowe. Zastosowany w obudowie system Corsera InfiniRail jest niezwykle pomocny podczas montowania połączeń chłodnic, ponieważ pozwala wyciągnąć je z obudowy i ułatwia montaż połączeń. Oczywiście możemy to robić jedynie przy niekompletnych połączeniach, np. przy połączeniu chłodnica-rezerwuar ramka musi być już wsunięta do środka obudowy. Mamy już kompletne pierwsze połączenie, więc od razu sprawdzę jego szczelność i za chwilę kontynuujemy kolejne połączenia. Ciśnienie w chłodnicach utrzymuje się na stałym poziomie, więc możemy kontynuować. Teraz czas na małą atrakcję. Widzicie właśnie złączkę do rurek elastycznych, która rozwiązuje pewien problem i ułatwia połączenie górnej sekcji chłodnic ze strefą chłodnic na przodzie obudowy. Do realizacji takiego zadania wykorzystam giętkie rurki, ponieważ cały ciąg będzie przebiegać od górnej sekcji chłodnic poprzez niedostrzegalny tył aż do dolnego portu przedniej chłodnicy. Teraz widzicie, jaką rurkę wykorzystam do połączenia, dlatego trochę przewrotnie nazwałem to połączenie hybrydą, ponieważ użyję dwóch różnych standardów połączeń. Na chwilę obecną jedynie połączę tymczasowo rurkę z przejściówką, aby zmierzyć jej długość do złączki chłodnicy w górnej sekcji obudowy. Rurka będzie przebiegać tak, by uniknąć kolizji oraz bezpośredniego kontaktu ze strefami komputera narażonymi na wysoką temperaturę, ale też tak, aby nie przeszkadzać np. w montażu dysków w zatoce na dyski twarde. Kontynuujemy budowę skomplikowanej sekcji przy rezerwuarach. To właśnie tutaj będę chciał umieścić oprócz dedykowanych połączeń chłodnica-rezerwuary, także zawór spustowy. Jest tutaj odpowiednia ilość miejsca, ale mamy także bok wykonany z hartowanej szyby, dlatego będzie to, mam nadzieję, ładnie wyglądająca część układu chłodzenia. Tutaj widzicie już prawie gotowe połączenie, brakuje jedynie małego prostego kawałka rurki łączącego przygotowane połączenie ze złączką prowadzącą do chłodnicy. To połączenie będzie już bardzo proste. Jedyna trudność, jaka mnie tutaj spotkała, polegała na odpowiednim docięciu rurek, tak aby połączenie pomiędzy złączką po stronie rezerwuaru a złączką po stronie chłodnicy było w poziomie. Jak widzicie, po stronie chłodnicy użyłem dwóch złączek kątowych i obrotowych, a po stronie rezerwuarów mamy adapter firmy XSPC oraz zawór kulowy firmy Alpha Cool. To właśnie w tym miejscu będzie można się wkręcić złączką z wężem elastycznym, odkręcić zawór i spuścić płyn z układu. Połączenie wykonane. Teraz jeszcze muszę podokręcać inne złączki, które wcześniej poluzowałem, a potem kolejna procedura sprawdzania szczelności. Mam pewne obawy, ponieważ komputer będzie jechał aż 100 km do Kuby.
Ustaliliśmy z Kubą, że cały układ chłodzenia zaleję u siebie w domu, mimo iż bezpieczniejsze wydawałoby się przewiezienie niezalanego układu do Kuby, a potem sprawdzenie jego szczelności powietrzem. Tak jednak nie zrobimy. Napełnię układ przed transportem i oddam cały komputer Kubie. Komputer będzie transportowany przez Kubę, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Kolejny etap to połączenia chłodnic umieszczonych w górnej części obudowy. Będziemy tutaj łączyć sąsiadujące ze sobą porty na tych samych chłodnicach oraz przeprowadzać rurkę od górnej sekcji chłodnic do dolnej sekcji chłodnic. W dalszej części filmu pokażę także, jak połączyłem port chłodnicy z blokiem wodnym karty graficznej. Będzie to kluczowy moment dla całego systemu LC. Zamknięcie pętli Custom LC. Jak widzicie, to połączenie sąsiadujących portów chłodnic jest jeszcze gorsze niż chłodnic na przodzie obudowy. Porty są o wiele bliżej i wykonanie takiego połączenia bez złączek obrotowych byłoby niemożliwe. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jedynym plusem takiego połączenia jest minimalna ilość rurki, jaką musimy tutaj zużyć. Ok, tę część połączenia możemy uznać za zakończoną. Teraz przejdziemy do testu szczelności. Na marginesie dodam, iż zauważyłem pewien problem podczas montażu wentylatorów. Ich ramki mogą znacząco utrudnić instalację złączek w systemach takich jak Corsair IQ Link. Warto rozważyć pozostawienie niektórych miejsc chłodnic bez zamontowanych wentylatorów, aż do momentu wykonania połączenia LC. Takie podejście pozwoli uniknąć zbędnych komplikacji. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób przepuściłem elastyczny wąż przez obudowę. Łączy on chłodnicę umieszczoną w górnej części obudowy z tą znajdującą się z przodu obudowy. Obudowa Corsair 9000D oferuje, jak widzicie, wiele miejsc, którymi możemy poprowadzić ten giętki wąż. Finalnie zdecydowałem się poprowadzić rurkę w taki sposób, jaki widzicie na filmie. Oczywiście rurkę poprowadziłem tak, aby w żadnym miejscu nie dochodziło do zagięć rurki. W ciasnych konfiguracjach można rozważyć zastosowanie specjalnych sprężyn napinających. To świetny sposób na zapobieganie odkształceniu rurki i utrzymaniu jej w optymalnym stanie przez cały okres użytkowania systemu chłodzenia. W tym momencie widzicie już test szczelności obu chłodnic, dwóch rezerwuarów i wszystkich połączeń do wcześniej wymienionych modułów. Teraz przyszła kolej na kartę graficzną, a tak naprawdę na blok wodny tej karty. Powiem Wam, że myślałem, że to połączenie będzie łatwe, ale powoli zabierając się za ten element układu, zaczęły pojawiać się schody. Otóż tak jak widzieliście może na moim wcześniejszym filmie, usytuowanie tej karty eliminowało wykorzystanie złączek kątowych od widocznej strony bloku wodnego, ponieważ ze złączkami nie byłoby możliwości zamknięcia szklanego boku obudowy. Myślałem, że pomogą mi inne złączki, krótsze. Ogólnie tak, to rozwiązało problem, ale złączek takich nie można obracać wokół osi. Więc po wkręceniu takiej złączki otwór na rurkę znajdował się u góry. Taka orientacja otworu utrudniała połączenie z rezerwuarem, więc ostatecznie wymyśliłem, że z rezerwuaru nie wyjdę na blok wodny karty graficznej, a wejdę na blok wodny procesora, a stamtąd wyjdę na kartę graficzną i do chłodnicy. Teraz widzicie właśnie końcowy efekt połączenia rezerwuar-procesor, karta graficzna, chłodnica. Koniec końców od widocznej strony bloku wodnego użyłem nowej złączki kątowej, więc zakup na pewno mi pomógł, natomiast połączenie wychodzące z bloku wodnego procesora podłączyłem do niewidocznej strony bloku wodnego karty graficznej. Po rozwiązaniu tych połączeń wykonałem ostatnie połączenie z bloku wodnego karty graficznej do chłodnicy. Jak widzicie jest ono wyprowadzone pod kątem, dokładnie takim kątem, aby prostą rurką wejść do portu chłodnicy. Nadszedł czas, aby pokazać Wam całą pętlę LC. Muszę przyznać, że to nie jest mój pierwszy projekt tego typu. Montowałem już układ LC w różnych obudowach, jednak ta konstrukcja sprawiła mi szczególną frajdę podczas budowy. Początkowo planowaliśmy użyć elastycznych węży, ale ostatecznie Kuba zdecydował się na twarde rurki. I tak powstała ta pętla.
Teraz chciałbym omówić moje przygotowania przed napełnieniem całej pętli chłodzenia cieczą. Najpierw odłączyłem wszystkie urządzenia podłączone do płyty głównej za pomocą przewodu USB-C USB 2.0 header. W standardowej konfiguracji z rezerwuarem musimy zasilić rezerwuar z pompą za pomocą najczęściej złącza SATA. Najlepiej byłoby to zrobić za pomocą innego zasilacza, tak aby podczas napełnienia pętli LC do płyty głównej nie było podłączonego napięcia. Tutaj przy systemie Corsair IQ Link zasilanie musimy podłączyć do huba lub innymi słowy do kontrolera IQ Link. Kontroler zasilany jest z zasilacza poprzez 6-pinowe złącze PCI Express. Na wszelki wypadek odłączyłem także przewód USB-C i w ten sposób podałem napięcie na całą sekcję wentylatorów, które były podłączone do tego huba IQ Link. Tutaj należy pamiętać, że włączenie dodatkowego zasilacza, który nie jest podłączony do płyty głównej za pomocą 24-pinowego złącza, jest możliwe tylko po uprzednim wpięciu terminatora do złącza ATX24 pin. System IQ Link działa nieco inaczej. Jego kontroler pobiera prąd ze złącza PCI Express 6 pin zasilacza, a następnie przekazuje go dalej przez przewód IQ Link na urządzenia z nim połączone. Aby sterować obrotami np. wentylatorów, dobrze byłoby mieć inny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem IQ Link. Za pomocą przewodu USB-C, nowsze huby IQ Link, a w starszych wersjach micro USB, możemy sterować urządzeniami podpiętymi do huba IQ Link. W moim przypadku nie uruchomiłem w ten sposób rezerwuarów z pompami, a jedynie sekcją wentylatorów, aby sprawdzić, czy wentylatory działają. Rezerwuary na razie są podłączone do huba IQ Link zasilacza Corsair. Dlatego podczas napełniania pętli LC odłączę je od zasilacza i podłączę do wolnego huba IQ Link, tak aby podczas napełniania pętli LC sterować tylko pompami rezerwuarów. Widzicie właśnie zasiloną górną sekcję wentylatorów. Wentylatory działają, jest to ich pierwsze uruchomienie, widać także, że podświetlenie RGB działa poprawnie. Nie steruję tutaj obrotami wentylatorów, wentylatory wkręcają się na obroty, na pewno nie są to maksymalne obroty, są to obroty prawdopodobnie ustalone przez hub IQ Link. Dzisiaj kończę film tutaj, mam już materiały do kolejnych odcinków, pojawią się szybciej niż ten. Jeśli chodzi o tę obudowę oraz system IQ Link, to na pewno wrzucę jeszcze kilka filmów związanych z tym tematem. Następny materiał będzie dotyczył napełniania pętli i ewentualnych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie tego procesu. U mnie problemy się pojawiły, więc na pewno będzie ciekawie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, komentarze oraz nowe subskrypcje. Jesteście super. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem. Cześć! Film nie jest sponsorowany. To po prostu moja pasja i chęć dzielenia się nią z Wami. Dzięki za oglądanie.